Postać Samuela Kmicica, choć w powszechnej świadomości funkcjonuje głównie jako pierwowzór Andrzeja Kmicica z powieści Henryka Sienkiewicza, w rzeczywistości była figurą znacznie bardziej złożoną, której czyny często przewyższały literacką fikcję. Historyczny Kmicic był wybitnym dowódcą wojskowym, pułkownikiem i wysokim urzędnikiem Wielkiego Księstwa Litewskiego, którego życie przypadało na jeden z najtrudniejszych okresów w dziejach I Rzeczpospolitej. Samuel Kmicic urodził się między 1625 a 1630 rokiem w Babiniczach w powiecie orszańskim. Wywodził się ze średnio zamożnej szlachty pieczętującej się herbem Radzic II, a jego nazwisko było patronomicznym określeniem oznaczającym potomka Kmity. Tradycja żołnierska w jego rodzinie sięgała czasów Stefana Batorego, od którego jego pradziad otrzymał majątek w nagrodę za służbę w wojnach z Moskwą. Edukację odebrał w kolegium jezuickim w Orszy, gdzie od około 1640 roku kształcił się w zakresie gramatyki, retoryki i matematyki, przygotowując się do kariery zarówno wojskowej, jak i politycznej. Równolegle pod okiem ojca uczył się rzemiosła wojennego, jazdy konnej oraz władania bronią. Jego formalna służba rozpoczęła się w 1654 roku podczas wojny z Carstwem Moskiewskim, gdzie służył jako porucznik w chorągwi kozackiej pod dowództwem Jerzego Karola Chlebowicza. Brał udział w bitwie pod Mochylewem. Kluczowy moment w jego biografii nastąpił w 1655 roku wraz z najazdem szwedzkim. W przeciwieństwie do literackiego bohatera, historyczny Kmicic od samego początku uznał układ kiejdański Janusza Radziwiłła za akt zdrady. Już 23 sierpnia 1655 roku stał się jednym z głównych organizatorów i konsyliarzy Konfederacji w Wierzbłowie, która wypowiedziała posłuszeństwo hetmanowi i pozostała lojalna królowi Janowi Kazimierzowi. Jako wysłannik wojska uzyskał od monarchy obietnicę nadania żołnierzom skonfiskowanych dóbr Radziwiłłów, na które później prowadził regularne rajdy. Według źródeł Janusz Radziwiłł podjął wówczas nawet nieudaną próbę otrucia go winem podczas negocjacji. 28 grudnia 1655 roku Kmicic przystąpił do Konfederacji Tyszowieckiej. Po wyparciu Szwedów Kmicic powrócił do walk na wschodzie. W kwietniu 1656 roku odznaczył się w bitwie w widłach Wisły i Sanu, a od 1658 roku piastował urząd chorążego orszańskiego. W styczniu 1660 roku z powodu chronicznych zaległości w wypłacie żołdu stanął na czele buntu dywizji sapieżyńskiej. W marcu w Drohiczynie został obwołany pułkownikiem generalnym skonfederowanego wojska, które zażądało od króla spłaty długów i przywrócenia Pawła Sapiechy na stanowisko. Za ten akt buntu Jan Kazimierz ogłosił go infamisem i zarządził konfiskatę jego majątku. Wyrok ten został jednak anulowany w maju 1660 roku, gdy król pod presją ofensywy moskiewskiej uznał talent dowódczy Kmicica za niezbędny dla ratowania kraju. Lata 60. XVII wieku były okresem jego największej chwały wojennej. I tu należy wymienić bitwę pod Połonką w 1660 roku. Jako dowódca Straży Przedniej odegrał kluczową rolę w rozbiciu wojsk Iwana Chowańskiego, a następnie zdobył zamek w Mirze. W 1661 roku w bitwie pod Kuszlikami ponownie uczestniczył w starciach z siłami moskiewskimi. Organizował głębokie zagony, na czele 17 chorągwi uderzył głęboko na terytorium Rosji, docierając nawet pod Smoleńsk, Briańsk i Rosławl, siejąc postrach
w szeregach cara. W 1665 roku brał udział w blokadzie Połocka, skutecznie odciął moskiewski garnizon od posiłków. Po zakończeniu działań wojennych Samuel Kmicic osiadł w powiecie orszańskim i aktywnie zaangażował się w życie polityczne jako poseł na Sejm w latach 1666, 1668, 1669, 1676 i 1681. Był zagorzałym royalistą. W 1666 roku tłumił rokosz Lubomirskiego w Wielkopolsce, a później stał się stronnikiem Jana III Sobieskiego. W 1674 roku dowodził lewym skrzydłem wojsk litewskich podczas wyprawy Sobieskiego na Ukrainę. W nagrodę za lojalność i zasługi wojenne 3 lutego 1676 roku otrzymał prestiżowy urząd strażnika wielkiego litewskiego, który sprawował przez 16 lat aż do swojej śmierci. Samuel Kmicic był postacią gwałtowną, ucieleśniającą sarmacki temperament. Na starość słynął z ogromnego pieniactwa, tocząc nieustanne spory sądowe z sąsiadami o granice dóbr i szkody majątkowe. Był dwukrotnie żonaty. Jego drugą żoną około 1676 roku została Anna Konta-Kuzen, wdowa po Hieronimie Korsaku i Albrechcie Ciechanowieckim. Choć dorobił się znacznej fortuny, stając się wierzycielem nawet potężnych magnatów takich jak Sapiechowie, nie pozostawił po sobie potomstwa. Zmarł 13 kwietnia 1692 roku. W swoim testamencie wyznaczył spadkobierców i wspomógł 25 kościołów, w tym szczególnie te związane z jezuitami. Choć Sienkiewicz nadał jego imieniu romantyczny blask, historyczny Samuel pozostaje symbolem litewskiej szlachty, niezłomnym żołnierzem, którego nie zdołała złamać żadna magnacka ani królewska władza.